Zapraszam Was na kolejną bikepackingową przygodę. Tym razem przemierzymy francusko-niemieckie pogranicze, by poznać kulturę regionu, który przechodząc z rąk jednych do drugich, garściami czerpał z dorobku kulturowego obu narodów. Nie zabraknie malowniczych winnic, kolorowych miasteczek i śmierdzącego sera Münster. Witam Was na kolejnej przygodzie. Witam Was z Republiki. Trochę było pociągowania, żeby tutaj dojechać, bo ruszyłem o 4, a jest godzina 11. Do pokonania ogólnie w 4 dni mam 550 km, więc każdy dzień będzie dość sporym wyzwaniem. No a musimy pokonać Vogezy, musimy pokonać Alzację, musimy pokonać Dolinę Sary, żeby skończyć i dojechać do Luksemburga. Także trasa długa, atrakcji na trasie co niemiara, zarówno widokowych, jak i historycznych, architektonicznych, więc nie ma co przedłużać. No i ruszamy w trasę. Bikepacking Alzacja. Nancy, trasę miałem wyznaczoną z samego centrum i od razu Kamut skierował mnie na to, z czego Francja słynie, czyli ciek wodny, a obok ścieżka. Pięknie, płasko. Muszę się tym płasko nie cieszyć, bo jak wjadę w Vogezy, to już płasko nie będzie. Ale jeszcze tutaj przy wyjeździe z Nancy troszkę tego płaskiego jest. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę za każdym razem jak jadę przez Francję, nieważne który departament, który region, to czuję naprawdę, jakby to była jakaś terapia, bo wszystko tutaj jest tak bezproblemowe, tak przyjemne, że naprawdę momentalnie można się odprężyć. Dojechaliśmy do pierwszego przystanku na naszej trasie, a mianowicie Lunéville i pięknego Château. Zamek ten nazywany jest Małym Wersalem. Za bramą, którą widzicie za mną, rozciągają się przepastne ogrody. Nie jest ten kompleks jakoś tak super zadbany, co jest trochę rozczarowujące, aczkolwiek sama jego wielkość naprawdę robi bardzo duże wrażenie. Naszą bramą do Alzacji jest miasteczko Saint-Dié, ostatnie przez przeprawę przez Vogezy. Miasteczko w czasie II wojny światowej zostało bardzo zniszczone i potrzebowało gruntownego planu odbudowy. Ze swoim projektem zgłosił się słynny Le Corbusier. Wizja ta nie została zrealizowana ze względu na zbyt radykalny charakter
Może to i dobrze, ale jeden budynek z tej wizji został zrealizowany. Mianowicie fabryka, którą widzicie za mną, nie przypomina za bardzo fabryki, raczej może bardziej nowoczesny dom mieszkalny, bardzo przeszklony, a ulica, przy której ten budynek się znajduje, to oczywiście ulica Le Corbusiera. Po tym krótkim zwiedzaniu ruszam już w kierunku podjazdu dnia. Ponad 10 km i 5% średniego nachylenia. Zaczynam, o Boże, nie będzie łatwo. Ale ściana. Ostatnia przerzutka. O Boże. Skończył się najgorszy fragment, ale no naprawdę dał mi mega w kość, bo na, nie wiem, 2,5 kilometra była połowa przewyższeń, więc jakieś 300 metrów na niecałych 3 kilometrach, no powiem wam, że z tak ciężkim rowerem takie 10% średnie to już jest mega ciężko podjeżdżać. Podjazd podjechany. Zajęło to jakąś godzinę 15. Nie najgorzej w sumie. No a teraz trzeba szybko zjeżdżać, żeby zdążyć do sklepu. Wydaje mi się, że zapas czasowy mam, bo jest, już wam mówię, która godzina. 19:06, więc na luzie. Ale to dobrze, zjadę. Kupię co mam kupić i będę szukał miejsca pewnie noclegowego. Mam jakieś punkty zaznaczone do spania na dziko. Mam nadzieję, że któryś z tych punktów się nada. Jeszcze trochę czasu jest, bo słońce zachodzi 21:30, więc na spokojnie. No i dojechaliśmy do Alzacji. Jak mogliście sami zobaczyć, od razu się wszystko zmieniło, architektura od razu w pierwszej miejscowości za górą typowo alzacka, ale o tym będzie jutro dużo więcej, bo dzisiaj jeszcze musimy trochę podgonić, bo do miejsc noclegowych jeszcze kawałek, a chciałbym nagrać jeszcze z drona zachód słońca, więc jadę. Woda na cmentarzu uzupełniona, więc jestem już gotowy, żeby jechać na spanie. Znalazłem coś w górach, ale kurczę, powiem wam, że szczerze mam wątpliwość co do tego miejsca, no bo to góra, nie? Więc może nie być płasko. Ale podjadę kawałek przynajmniej, no i zobaczymy, jak to wygląda. Na komucie znalazłem zdjęcie jakby sugerujące, że jest tam kawałek płaskiego terenu na tym viewpoincie, więc jadę, zobaczymy. Liczę, że będziemy mieli bardzo ładny wschód słońca jutro, ale najpierw trzeba tam dojechać, a to też się wydaje wyzwaniem, bo 170 metrów w górę.
Namiocik rozłożony. Normalnie bym najpierw poszedł się umył i potem jadł kolację, ale robi się ciemno, więc może teraz zjem kolację. I pokażę wam, co ja tutaj kupiłem. Bo kupiłem, zobaczcie, dżem aprikotowy. Tradycji po prostu francuskiej musi się stać zadość, no i aprikotowy dżem od tym razem alzackiej baby musi być. A drugi frykas, który kupiłem, to lokalny ser. To jest ser z Doliny Münster. Ta dolina jest tutaj w okolicy i ten ser śmierdzi tak, że ten zapach po prostu w tych dolinach tutaj alzackich zostaje, z tych dolin się nie unosi. Próbowałem już pierwszego kawałka tego sera, no i powiem wam, że tak, zapach rzeczywiście niesamowicie śmierdząca stara skarpeta. Jeśli chodzi o smak, trochę mniej śmierdząca stara skarpeta, ale jednak nadal, nie wiem, ten smak jakoś do mnie nie trafi. Może kilka kawałków zjem i trochę się przekonam, zobaczymy. No niestety troszeczkę się przeliczyłem, jeśli chodzi o ten wschód, no bo słońce, jak widzicie, wschodzi nie tutaj, gdzie jest otwarta przestrzeń, tylko za drzewami. Godzina 6, więc ja biorę się za pakowanie namiotu, potem śniadanie i ruszamy. Poranne sprawunki załatwione, więc teraz jedziemy do Colmar, pierwszego celu. Trochę kilometrów jest, pewnie z 10, żeby dojechać do Colmar, ale no mam nadzieję, że przynajmniej kawę w Colmar będę mógł wypić. I dzisiaj głównie tak to będzie wyglądało, kręcenie się pomiędzy przepięknymi alzackimi wioseczkami, miasteczkami, no i miastami, bo Colmar już można chyba zaliczyć do miast. Dojechałem do Colmar, od dobrej chwili już przechadzam się, przejeżdżam przez te uliczki i powiem wam, że naprawdę jest tu niesamowicie uroczo i niesamowicie pięknie, bo ta architektura szachulcowa, którą tutaj widzicie za mną, w zasadzie konstrukcja szachulcowa, czyli drewniany szkielet, który jest wypełniony tynkiem, no naprawdę robi to niesamowite wrażenie i nadaje temu miejscu niesamowity urok. Te budyneczki są w różnych kolorach, tu jest żółty, z tej strony się obrócę, jest różowy, wszystko w takich dość, bym powiedział, pastelowych kolorach, ale tej pastelozy tutaj nie ma, wszystko jest zrobione z bardzo dużym wyczuciem i bardzo dużym smakiem po prostu. Nie chcę się opuszczać tego Colmar, bo te uliczki są naprawdę prześliczne. Każdy domek jest troszeczkę inny. To jest taka po prostu mozaika tych domków, tej konstrukcji właśnie szachulcowej. Niektóre są inne, ale generalnie ten szachulec tutaj naprawdę dominuje. Jest dość wcześnie rano, więc Colmar jest jeszcze dość puste, ale restauratorzy już czynią przygotowania, by obsłużyć ten rój turystów, który już wczesnym popołudniem tutaj się zjawi, by próbować alzackiego wina, sera Münster, no i lokalnych kulinarnych
przysmaków. W Colmar znajduje się też bardzo duża średniowieczna katedra, a to jest oczywiście okazja na kącik sakralny. Po Colmar pora na kontynuowanie alzackiej sielanki wśród pól, winnic i wioseczek. Ale leje. No nie powiem, było to przyjemne. Taki mały prysznic. No, jest gorąco, więc naprawdę taka odrobina wody bardzo dobrze robi. No zobaczcie, jakie stado bocianów. Co tutaj się dzieje? Nigdy nie widziałem takiego dużego stada bocianów. Jadąc tą doliną główną alzacką, nie sposób nie zauważyć tego, co góruje nad nią. Czekajcie, gdzie on jest? Na wzgórzu za mną jest zamek Hout-Koenigsberg i on tak góruje tutaj nad doliną. On jest na 800 metrów nad poziomem morza, więc naprawdę wysoko. Ja nie będę tam wjeżdżał, ale jest to jedna z najczęściej odwiedzanych atrakcji w Alzacji, więc jeśli będziecie na przykład samochodem, no to warto się tam wybrać. Alzacja to nie tylko wina, ale także i kuchnia. I wizyty w Alzacji, podczas wizyty w Alzacji no po prostu nie można pominąć specjału alzackiego, czyli tarte flambé. Nie wiem, czy wymawiam to dobrze. Tutaj jest na samym pierwszym miejscu i zobaczcie, jak to wygląda. Można powiedzieć, taka pizza. Jak widzicie, ciasto jest bardzo cieniutkie.
zupełnie inne niż w pizzy. Jest cebula, jest ser i jest bekon. Naprawdę bardzo, bardzo dobra. Jestem w Obernai i powiem wam, że wyprawa wkracza w fazę nie wiadomo jak to będzie, bo za mną chmury. Miałem fuck up, bo zostawiłem w Kolmarze w kawiarni końcówkę do ładowarki. No i udało mi się na szczęście kupić nową, ale mimo wszystko podczas obiadu nie miałem jak naładować telefonu, nie miałem jak naładować kamery, więc dzisiaj z energią elektryczną będzie tak na styk, także dzisiaj też spanie na dziko raczej odpada, będę szukał jakiegoś kempingu, ale kurczę, nie wiem za bardzo gdzie dojadę, no bo zaraz ma być burza i zobaczymy co z tego wyjdzie. Gdy deszcz przechodzi, opuszczam Obernai i odbijam na północny zachód, ku gęsto zalesionym Vogezom Północnym. To mnie Kamut wysłał. Podjazd gravelowy 6,70 km, 400 w górę, ale nie, wydaje mi się, że nie powinien być cały gravelowy, bo ja tą trasę zmieniałem nawet. Zobaczymy ile tego szutru będzie. Droga jest trochę gorsza niż przewidywałem. Jednak luźnych kamieni dużo. No i trzeba uważać. Moje opony 35, które miałem w Japonii, no nie są idealne na ten teren. Ale no do przodu powoli kręcę. Nawet nie jest to o tyle jakoś bardzo męczące, co po prostu muszę wolno jechać. Został mi jeszcze 1,20 km, 76 metrów góra, więc nie najgorzej. Podjazd podjechany. Wróciłem do cywilizacji. No długi był, to muszę przyznać. Teraz krótki zjazd i poprawka. Jaki mamy teraz? Kolejny? Nie wiem nawet. Kończymy drugi dzień, 130 km, znowu wyszło. Kończę ten dzień na kempingu. Moje tylne koło jakoś dziwnie się zachowuje, delikatnie, bardziej ósemkuje, jest bardziej zósemkowane niż wcześniej i nie wiem z czego to wynika. Nie chciałem już jechać dalej dzisiaj, a nie za bardzo miałem opcję na kemping na dziko, więc stwierdziłem, że tutaj był kemping za 13 euro, więc całkiem ok. No a jutro co? Wracamy na trasę i jedziemy dalej. Także do zobaczenia jutro. Jadę sobie zjazdem, widzę z daleka taki piękny jegomość, śmieje się do mnie z daleka. Ja już też uśmiechnięty, gotowy, żeby powiedzieć bonjour, a tu taka zmyłka, proszę. Pan jest z plastiku.
Dobrze, bagietka we Falsburgu kupiona. W ogóle to jest coś, co we Francji jest dla mnie zachwycające, że piekarnie są otwarte 7 dni w tygodniu. Sklepy też by mogły być otwarte 7 dni w tygodniu, no ale niestety w niedzielę są pozamykane. Więc piekarnie są tym, co ratuje w niedzielę, ale powiem wam, że naprawdę ciekawe jest to zjawisko, że po prostu w niedzielę ja byłem w tej piekarni z pół godziny, bo jeszcze sobie wypiłem kawę. Tu przez te pół godziny była kolejka w piekarni i w zasadzie wszyscy kupowali bagietki. Także ta miłość Francuzów do bagietek wcale nie jest ani grama podkoloryzowana. No a my jedziemy dalej. Teraz przez dłuższy czas nie będzie większych miejscowości. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Aby były cmentarze, żebym mógł sobie wodę uzupełniać i to już tak naprawdę będzie wystarczające, bo jedzenie mam, bagietek, zapas jest, masło orzechowe też jest, więc z głodu na pewno nie zginę. Ależ piękna ścieżka nam się trafiła. Miało być słońca, jak widzicie, no tego słońca tak średnio dzisiaj, ale widoczki i tak nie są złe. Dzisiaj będzie taki dzień pagórkowaty, bo niby dużych podjazdów nie ma, ale 900 jeszcze metrów w górę mi zostało na ile? Na 80 km, które mam do końca tego śladu, a dalej jeszcze nie wiem. Zrobione już 350, więc no solidny dzień będzie. Stwierdziłem, że sam nie będę decydował, co będę jadł, tylko oddam się w ręce miłej pani, która doradziła mi, żebym wziął dziczyznę. W sensie na menu to jest roti de gibier garni, czy jakoś tak. I Google Translate podpowiedział, że to jest dziczyzna pieczona, więc mam nadzieję, że to będzie dobre. Tak to się wszystko prezentuje, jak widzicie. Dziczyzna z dziczyzną, z sałatką i frytkami. Całość 18,50. Where the river takes far away from home. Time to ponder in the fields around me, where there's nothing but the breeze and the great unknown. Leave your worries and your suitcase. All you don't need, nothing but you. So don't throw your Nie wyglądają za ciekawie.
tej chmurki z tej strony. Zaraz sprawdzę radar, jak to wygląda. Czy da się to jakoś przeczekać może? Zobaczymy. Powiem wam szczerze, że cieszę się, że nie jestem tam. To powinno przejść bokiem i jakiś fragment tego generalnie frontu burzowego będę musiał przejechać, ale wydaje mi się, że to już powinny być takie niedobitki i powinno być w miarę ok. Tutaj, gdzie jestem, co chwilę słońce wschodzi, zachodzi, więc tutaj to jest, tak wydaje mi się, że jestem na krawędzi, ale nie o tym. Trasa została zmieniona i trochę wypadło nam takich leśnych, tych dzikich terenów. Dzikich to trochę dużo powiedziane, ale leśnych powiedzmy. Ale w zamian za to mogłem podjechać na jeden z obiektów linii Maginota, czyli linii, która miała chronić Francuzów przed Niemcami i składa się z setek obiektów militarnych, które właśnie miały zapobiec inwazji wojsk niemieckich czy też włoskich, bo linia Maginota też jest na granicy z Włochami. Dzisiaj jestem w Forcie Casso, jednym z właśnie obiektów linii Maginota. Tutaj są 3 bloki. Zaraz wam pokażę. Tutaj jest jeden blok, tu jest drugi blok, a ja jestem na bloku 3. I to jest według opisu i informacji, które znalazłem, to jest mały obiekt, więc szczerze to chciałbym zobaczyć, jak wygląda duży obiekt, bo już ta bateria, czy ten cały obiekt robi bardzo duże wrażenie. Wszystkie 3 bloki są połączone tunelami. Cały ten kompleks ma oczywiście kuchnię, ma szpital. Cała załoga liczyła 170 żołnierzy, także jak widzicie, no całkiem spora gromadka. Niestety spóźniłem się na zwiedzanie muzeum, bo muzeum jest otwarte do 15, jest po 16, więc niestety muzeum następnym razem albo na innym obiekcie linii Maginota. No ale powiem wam, że pogoda zaczyna się taka dość nieciekawa robić. Tam to już po prostu tylko krzyżyk na drogę. No ale to też nie wygląda jakoś fajnie. Wydaje się, że się zaczyna przejaśniać. Od razu się zrobiło kilka stopni chłodniej, jak przeszedł ten front. Ale misja została wykonana, bo jeszcze złapałem ostatni słońca i wysuszyłem namiot. Także pod tym względem wszystko, co było zaplanowane tutaj na linię Maginota, to się udało. W przeciwieństwie do tego, co planowali Francuzi. Dobra, jadę dalej. Teraz już chyba nie będzie większych atrakcji po drodze. Kierunek Saarbrücken. Nie wiem, czy dzisiaj dojedziemy, czy w ogóle będziemy wjeżdżali do miasta, bo jest 17:20. A powoli no trzeba będzie zaraz myśleć, gdzie tu się dzisiaj rozbić. Dotarłem do kolejnego, można powiedzieć, etapu wyprawy, mini wyprawy, a mianowicie rzeki Saar i jej doliny, czyli... czekajcie, bo tutaj
Powinienem był inaczej pojechać. I do Doliny Sary, która też jest takim regionem przygranicznym i też tutaj był oczywiście konflikt, ale o tym sobie jeszcze powiemy. No zobaczcie jak ładnie. Deszcz przestał padać i od razu się zrobiła piękna pogoda, chmury przeszły dalej, a my mamy piękne słońce. Jeszcze trochę tego dnia jest, więc jedziemy. Wygląda na to, że znalazłem na dzisiaj miejscówkę. Jest tu dość mokro. No, jestem w dolinie, więc na łące, więc trochę się nie dziwię. Rano będzie bardzo mokro. No ale trudno, to już jutro ostatni dzień, więc jakoś to przeżyję. A jeszcze z kronikarskiego obowiązku 130 km kolejne wpadło, czyli można powiedzieć, że te 130 to jest taka norma na tym wyjeździe. Przewyższeń też dużo, bo z 1200, może nawet więcej. Nie pamiętam dokładnie. No ale to w sumie nieważne. Także ja się biorę za mycie. No i widzimy się jutro na trasie. Odjechałem chwilę, kilka kilometrów i już widzicie, wjeżdżam do Niemiec. Żadnego pogranicznika, żadnego przejścia granicznego, tylko mały słupek i tutaj szlaban, który mógłby być szlabanem granicznym, ale nie jest, bo jest szlabanem od kempingu. Także widzicie kemping przy samej granicy, w zasadzie na granicy. I co? I wjeżdżamy do Niemiec. Saarbrücken i okolice nie okazują się najciekawszymi punktami trasy. Teren Doliny Sary został bardzo zindustrializowany i jadąc wzdłuż rzeki co chwilę mijam składy materiałów i przeróżne zakłady przemysłowe. Ciekawym obiektem jest tutaj nieczynna huta Volklingen. Wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, przedstawia ona dziedzictwo przemysłowe Doliny. Przekształcona została ona w muzeum i miejsce koncertów. Bardzo nudna jest ta ścieżka wzdłuż Sary. Z jednej strony autostrada, z drugiej strony rzeka. Niewiele się dzieje, nie ma wioseczek, miasteczek do przecięcia. Średnio, ale no trzeba to przejechać. Przynajmniej kilometry idą szybko, bo wiatr jest dość sprzyjający, więc postaram się ten odcinek jak najszybciej po prostu przejechać. Nothing around us, just flames in the fire. And through the night, they burn like me for you.
Boże, ale się najadłem. Powiem wam, że co jak co, ale nie ma to jak kurczak z rożna od baby z budy. Nic tego nie bije. Leave your worries and your suitcase. All you don't need. Nothing Dojechałem do Schengen i jak widzicie za mną rozpoczęła się burza, więc schroni się tutaj. Dotarłem do Muzeum Europejskiego i co prawda nie miałem w planach jego zwiedzania, ale skoro jest burza, Całe muzeum jest hiperinteraktywne. Wita nas taki oto ekran, a dalej mamy części poświęcone różnej tematyce związanej z tym, czego dotyczył traktat Schengen, czyli granicą. Jest interaktywna mapa Europy, jak zmieniały się granice na przestrzeni wieków. Jest o paszportach, kontrolach granicznych i służbach stojących na ich straży. Wszystko pięknie zwizualizowane, opisane i oświetlone. Jest też oczywiście historia traktatu, rozszerzeń i dobrodziejstw z nim związanych. muszę wam przyznać, że niesamowicie się cieszę, że zaczęła się ta ulewa, bo to muzeum jest naprawdę niesamowite. Po pierwsze, jak to wygląda, a po drugie, te wystawy interaktywne są niesamowicie profesjonalnie zrobione i polecam każdemu odwiedzenie tego muzeum, jeśli chociażby będziecie w okolicy, bo naprawdę jest super. Świetne to muzeum, naprawdę bardzo się cieszę, że padał deszcz i dzięki temu mogłem to muzeum odwiedzić. Także jeszcze na koniec taki dodatkowy przerywnik, a pogoda już się poprawia, więc ja zabieram się za powrót do Luksemburgu. Porozumienie z Schengen oczywiście nie zostało podpisane w Muzeum Europejskim, no bo tego muzeum jeszcze nie było, ale zostało podpisane symbolicznie na rzece Moza, która tutaj przepływa i która jest takim która jest trójstykiem luksembursko-francusko-niemieckim. To miejsce zostało wybrane na podpisanie tego traktatu, no ale na rzece ciężko jest zorganizować coś takiego, więc wzięto łódź, która była na rzece i na której podpisano ten traktat. Zakończenie vloga nagrałem przed wejściem do muzeum. Do tego wybaczcie to małą retrospekcję. Świat bez granic to nadal tylko utopia, ale Europa bez granic nie jest utopią, a mnogość flag za mną tylko o tym świadczy. Zbiera się na burzę, więc tym przesłaniem chyba pora zakończyć ten jakże piękny, jakże przyjemny odcinek. Dziękuję wam bardzo za to, że towarzyszyliście mi w tej przygodzie. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i podbijajcie. A my już widzimy się na kolejnej przygodzie. Do zobaczenia.